Zabawa żołnierzykami. Kaczyński z Błaszczakiem w piaskownicy. Łaskawy jak Obajtek, a mógł zabić. Wiceminister z kosmosu zajmie się kosmosem. Orłoś hipnotyzerem. Niekonwencjonalne metody leczenia państwa. Czwartek, 28 października. Maciej Orłoś. Przepraszam. Zapraszam na program w telegraficznym skrócie. W skrócie WTS. Jeśli oglądaliście Gwiezdne Wojny, to pamiętacie, że zasadą ciemnej strony mocy jest Sithowie występują parami. Ta para to mistrz i uczeń. Lord Kaczynius i Darth Błaszczak są tego świetnym przykładem, a ich wtorkowa konferencja prasowa jest dowodem, że Imperium kontratakuje. 250 000 zawodowych żołnierzy i 50 000 w wojskach obrony terytorialnej. Taka armia marzy się Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego niezbyt pojętnemu uczniowi Mariuszowi Błaszczakowi. Czemu się wiecie co nie wasze? Żaden żołnierz nie siedzi za was i dowodzi. I powiedziałem, że nie ma. Wzmocnienie armii ma stanowić odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Oczywiście pewnie to zagrożenie by tak nie rosło, gdybyśmy nie byli pokłóceni z całym światem i ktokolwiek z naszych sojuszników miał ochotę stawać w razie czego w naszej obronie, ale że nasz rząd sojuszników zaraz będzie szukać wśród państw Polinezji na przykład, to nasz potencjał militarny musi rosnąć i to znacznie. W wyobrażeniach naszych dzielnych teoretyków wojskowości Jarosława Śpiącego i usypiającego Mariusza liczebność armii miałaby wzrosnąć dwukrotnie. Obecnie mamy około 125 000 żołnierzy. To są oczywiście świetne pomysły w teorii. W praktyce mam dość silne podejrzenie, że to jednak są kolejne chwyty propagandowe, bo wątpię, żeby jakikolwiek swój pomysł PiS był w stanie z powodzeniem wprowadzić w życie. Pierwszy i podstawowy problem jest taki, skąd wziąć 125 000 chętnych do pracy w armii. Zwróćcie uwagę, że tu nie pomogą nam pracownicy z Ukrainy, bo w Wojsku Polskim służyć mogą tylko Polacy. Tymczasem w Polsce już teraz brakuje rąk do pracy, a będzie jeszcze gorzej. I to nie tylko wśród wysokiej klasy specjalistów, jak na przykład lekarze, pielęgniarki czy programiści i inni przedstawiciele branży IT, ale uwaga, nawet w policji brakuje rekrutów. Nie mówiąc już o Kościele katolickim, który od lat bezskutecznie próbuje sobie radzić z tak zwanym kryzysem powołań, czyli innymi słowy z tym, że do seminariów chce iść coraz mniej ludzi. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Dlaczego wspominam o Kościele katolickim? Bo chyba nie wyobrażacie sobie, że armia Błaszczaka obędzie się bez przynajmniej kilku dywizji sowicie opłacanych kapelanów. Więc rąk do pracy może w armii zabraknąć, zwłaszcza, że Błaszczak zarzeka się, że nie będzie obowiązkowej służby wojskowej. No, chyba że Polacy nie będą chcieli realizować marzeń prezesa, to wtedy do ich realizacji będzie trzeba ich, czyli nas, po prostu zmusić. Kolejna sprawa to, czym ci rekruci mieliby walczyć. Wątpliwej jakości karabinów wprawdzie mnóstwo można wyprodukować w fabryce broni w Radomiu, z całym szacunkiem, ale na współczesnym polu walki potrzebny jest jednak nieco bardziej zaawansowany sprzęt. Kaczyński obiecał zakup nowoczesnych czołgów, ale zapomniał wspomnieć, że na ich sprzedaż musi wyrazić zgodę amerykański parlament, który co prawda wydaje się być skłonny do poparcia sprzedaży, ale jak Polska dalej będzie się kłóciła z sojusznikami, to nic już nie jest pewne. Zakup dużej liczby dronów był zapowiadany od lat i na razie jest to ciągle dron na dachu, a nie dron w garści. Gdyby Macierewicz kilka lat temu nie sabotował zakupu śmigłowców uderzeniowych, to przynajmniej ich moglibyśmy mieć dziś w miarę pod dostatkiem, ale nie mamy. Marynarka wojenna praktycznie nie istnieje, a siły powietrzne mają zostać wzmocnione, co prawda przez najnowocześniejsze na świecie samoloty F-35, tylko z analiz specjalistów od wojskowości wynika, że jeszcze długo nie będzie miał kto nimi latać, bo nikt nie pomyślał o szkoleniu pilotów. Nikt nie pomyślał o szkoleniu pilotów, a wy pomyślcie sobie, jak wspaniale te 250 000 ludzi w odświętnych mundurach będzie wyglądało na defiladzie. Leonid Kaczyński, przyjmując ją na placu przed Pałacem Kultury, z pewnością będzie dumny, o ile nie zaśnie i tej defilady nie przegapi. Będą mieli prawo przystąpienia do zawodowej służby wojskowej.
Jeśli nawet nie zdecydują się na to, żeby być żołnierzami zawodowymi, korzyść, jaką państwo polskie będzie miało z tego tytułu, polega na tym, że będą przeszkolonymi rezerwistami. Jeszcze kilka słów o zabawie w wojnę mogą usłyszeć patroni w specjalnie dla nich nagranym bonusie do programu WTS. Te bonusy to jest zresztą prawdziwy ogień, bez cenzury i jeszcze ostrzej, więc wszystkich Was zachęcam do wsparcia programu w telegraficznym skrócie na Patronite i oczywiście niezmiennie zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału na YouTubie oraz śledzenia profilu na Facebooku. I jeszcze mam profil na Instagramie, no żeż kurna ole, no. A wracając do spraw życia i śmierci. Jarosław Kaczyński o swoich militarnych planach mówił, odwołując się do znanej maksymy: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No i mam wrażenie, że tą samą maksymą kieruje się niestety znaczna część polskich kierowców, kiedy włącza się do ruchu. Wierzcie mi, wiem o czym mówię, dużo jeżdżę po Polsce. Stąd tyle agresji. To ja tego nie zrobiłem. A kto kierowcą jest? Mówiłem, że ja tego nie chcę A ten. kto prowadził wóz? Chorąży. Zarówno werbalnej, jak i agresywnej, nieprzepisowej jazdy. Nie da się ukryć, że wyjeżdżając na drogę można odnieść wrażenie, że jest się uczestnikiem walki o przetrwanie. Dlatego niestety Polska jest nieustannie w europejskiej, niechlubnej czołówce krajów z największą liczbą samochodowych wypadków śmiertelnych. I tak jak ofiarom wojny stawia się pomniki, tak można by je stawiać też ofiarom wojen drogowych. Tym tropem poszedł zresztą Nowosądecki Ośrodek Ruchu Drogowego. Przed jego siedzibą został postawiony głaz-pomnik z tabliczką ku pamięci ofiarom wypadków drogowych. A skoro jesteśmy przy wypadkach, to pozwólcie na nieco prywaty, na której i wy zresztą, mam nadzieję, trochę skorzystacie. Otóż, jeśli chcecie trochę zaoszczędzić na OC, to zachęcam Was do skorzystania z porównywarki rankomat.pl, z pomocą której możecie wybrać idealną dla siebie polisę, nie tylko OC. Rankomat pomaga znaleźć dopasowane do Waszych potrzeb ubezpieczenie, bo uwzględnia takie kryteria jak na przykład udział własny AC, naprawa na częściach zamiennych lub oryginalnych. Przy okazji mam dla Was kod na zwrot 150 zł przy zakupie ubezpieczenia OC. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Oszczędność na polisie może nieco osłodzić rosnące wydatki na paliwo, ale no wiecie, nie jest tak źle. Zdaniem Daniela Obajtka, gdyby nie kierowany przez niego Orlen i działania rządu, to za litr bezołowiowej nie płacilibyśmy 6 zł, tylko ponad 7. Tak, gdyby rząd jeszcze bardziej podniósł akcyzę, a Orlen rozpieprzał kasę na jeszcze gorsze polityczne inwestycje niż na przykład kupowanie niezależnych od władzy wydawnictw prasowych, to pewnie płacilibyśmy ponad 7. A tak to tylko 6. Łaskawcy. Dziękujemy. Z całego serca Państwu dziękujemy. Obajtek to oczywiście wybitny fachowiec od cwaniakowania, podejrzanych interesów i windowania ceny benzyny w kosmos. Pewnie nadawałby się w związku z tym na szefa Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, ale niestety to stanowisko jest już zajęte. Dostała je bowiem Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Świetnie się nadaje na to stanowisko. Ma wykształcenie politechniczne, to znaczy skończyła studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Może to niezbyt techniczne, ale na pewno jej kolejny fakultet ma coś wspólnego z kosmosem. Już sprawdzam. A no tak, no oczywiście jest absolwentką międzywydziałowych studiów wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. No to na pewno wie, że pierwszym człowiekiem na Księżycu był pan Twardowski. Mam pewne podejrzenie, że jednak o nowej fuszce pani wiceminister nie zadecydowały kompetencje, ale na przykład to, że jest protegowaną Michała Dworczyka. Ale to oczywiście tylko moje domysły. No weź się, Ruś, puknij w głowę. Bo chyba nie może być tak, że Mateusz Morawiecki na konferencjach prasowych obiecuje, że będziemy rozwijać sektor technologii kosmicznych, by kształtować innowacyjną gospodarkę, a potem się do Polskiej Agencji Kosmicznej wsadza partyjnych znajomych, prawda? To jest po prostu niemożliwe. No. Przy okazji, ile pieniędzy na te pozorne zmiany zostało zmarnowanych? A kogo to obchodzi? Rząd ma pieniędzy bez liku. Co z tego, że Polacy jednak trochę mniej?
Dlatego Zjednoczona Prawica nie musi realizować postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i może płacić nie swoimi pieniędzmi kary za niedogadanie się z Czechami w sprawie kopalni w Turowie i za działającą wbrew zasadom praworządności Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Za to pierwsze od 2 miesięcy jest nam naliczana kara w wysokości, jak może pamiętacie, 500 000 euro dziennie. Za to drugie od wtorku dziennie mamy płacić 1 000 000 euro. Razem 1,5 miliona euro dziennie, prawie 7 milionów złotych, 50 milionów tygodniowo, ponad 200 milionów złotych miesięcznie. No, stać nas. Chciałbym, żeby pan Kaczyński spotkał się na przykład z rodzicami jakiegoś dziecka cierpiącego na rzadką chorobę i powiedział, że państwa nie stać na refundację kosztownego zagranicznego leczenia, ponieważ musi tyle dziennie wydawać na kary za jego nic nie wnoszące, wynikające z przerostu ambicji wojenki. Wracając do Dworczyka i zawartości jego skrzynki mailowej, kolejny wyciek pokazał, czym zdaniem szefa kancelarii premiera należy się kierować w doborze kandydatur na państwowe stanowiska. Otóż należy się kierować maksymą moim honorem jest wierność. Oczywiście w tym przypadku wierność partii. Jak sam w jednym z maili zauważył minister Dworczyk, była to maksyma hitlerowskich oddziałów Waffen-SS. Für Deutschland. No cóż, dobrze, że pan Dworczyk zna historię. Szkoda, że wzorce czerpie z tych jej bohaterów, o których cały świat chciałby naprawdę zapomnieć. Zarzucacie mi czasem w komentarzach, że krytykuję, a nie proponuję konstruktywnych rozwiązań. Jestem, co prawda, tylko subiektywnym komentatorem, a nie politykiem albo urzędnikiem specjalizującym się, powiedzmy, w ochronie zdrowia czy obronności. Nie jestem też naukowcem, ale niech wam będzie. Spróbuję zaproponować rozwiązanie. Zwracam się więc teraz bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. Wsłuchaj się w mój głos. Czujesz się rozluźniony? Trudy dnia ulatują niczym dym jałowca na wietrze. Twoje powieki stają się coraz cięższe, głowa pomału opada. Zasypiasz. Słuchaj mnie dalej. Gdy się obudzisz, zlecisz powstanie zespołu wybitnych prawników niezwiązanych z partiami politycznymi, którzy opracują projekt uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie konstytucyjnym zgodny ze standardami praworządności. Spotkasz się z przedstawicielami zawodów medycznych i zaproponujesz im utworzenie zespołu mającego na celu opracowanie harmonogramu rozwiązania najpoważniejszych problemów ochrony zdrowia, nie oglądając się na koszty. Zabronisz marnotrawienia pieniędzy na bezsensowne propagandowe projekty, takie jak odbudowa Pałacu Saskiego, zapamiętaj, odbudowa Pałacu Saskiego i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przywrócisz standardy w służbie cywilnej, tak by stanowiska kierownicze w urzędach obsadzane były w drodze konkursów, a nie dzięki partyjnym nominacjom. Zreformujesz służbę zagraniczną, tak by najważniejsze stanowiska w MSZ piastowali zawodowi dyplomaci z doświadczeniem w pracy poza Polską, a nie partyjni koledzy, dziennikarze z prawicowych mediów i emerytowani działacze polityczni. O pozostałych sprawach porozmawiamy podczas kolejnej sesji. A teraz zbudź się! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem w WTS-ie chwila muzyki. Antek co pewien czas podkpiwa sobie ze mnie, że słucham dead rocka. Nie dead rocka, tylko dad rocka, czyli takich obciachowych, oldschoolowych, nudnych, tatusiowych artystów i ich równie nudnych kawałków, a koronnym przykładem jest niby grupa Dire Straits, którą ja bardzo lubię, a Antek się z niej oczywiście śmieje, że taka jest właśnie obciachowa. Otóż, z tego co wiem, to dziś będzie w naszym kąciku, w naszym dziale muzycznym jakieś nawiązanie właśnie do dad rocka, więc już się boję. Antoś, ten luz, wal śmiało.
Witam Państwa serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym Dadrock najwyższych lotów. Piękne wspomnienie czasów, kiedy utwory potrafiły trwać dłużej niż radiowe 3 minuty, kiedy przebój bez solówki gitarowej nie miał żadnego sensu, a Mark Knopfler był po prostu sobą. To były piękne czasy, zresztą najlepiej jak zapytacie redaktora Orłosia, on ma dużo więcej na ten temat do powiedzenia. W każdym razie dziś przed Państwem legendarny Grzegorz Markowski wraz z Jackiem Kwiatkowskim w utworze Nie wierz nigdy kobiecie. Nie wierz nigdy kobiecie, dobrą radę ci dam, nic gorszego na świecie, nie przytrafia się nam. No tak. Pomylić Borysewicza z Markowskim. Brawo, naprawdę brawo. To tym razem wszystko. Widzimy się w WTS-ie już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.